Dlaczego ciągle porównuję tatuaż z ubraniami? Dlaczego cały czas mówię, że robiąc sobie pierwszy, drugi, trzeci i kolejne tatuaże, kształcisz swoją garderobę, którą będziesz zakładał już do końca życia po prostu. Tak, ponieważ wydaje mi się, że ten temat ciuchów, a tatuaży jest bardzo bliski siebie i jednocześnie nieznany nam w ogóle. Wybierając sobie kolejną koszulkę, jesteśmy w stanie zrozumieć, czy siedzi ona na nas, czy nie. Czy wyglądamy w niej dobrze, czy nie, mniej więcej. Tak jesteśmy w stanie to ocenić. W przypadku ciucha możemy sobie go kupić, za 2 tygodnie oddać, za miesiąc w ogóle, albo zmienić stylówkę całkowicie. Natomiast w tatuażu takiej opcji nie ma. I z tym, że zakładając ciuchy na siebie, mniej więcej nasz gust jest w jakiś sposób tam wykształcony i wiemy, że to nam się podoba, to nam się nie podoba i jesteśmy dość zdecydowani w tym, co widzimy przed sobą, nie patrząc w lustro. Natomiast z tatuażem uważam, że ten temat jest nam w ogóle nieznany i robimy te tatuaże nie wiedząc tak naprawdę, co na mnie siedzi i w czym wyglądam dobrze, w jakim tatuażu, powiedzmy tak, w jakim tatuażu wyglądam dobrze, a w jakim źle. Skąd oczywiście? Musimy wiedzieć, tak? Jak nie znamy, słysząc wszystkie rozmowy dookoła, słyszę, że ludzie po prostu dalej nie wiedzą, czym jest ten dobry tatuaż. Ponieważ każdemu mówi, ale ładny tatuaż, ale przepiękny ten tatuaż, super ten tatuaż wygląda na tobie w ogóle, no przepięknie, jaki szczegół w ogóle, jaki jest dopracowany ten tatuaż, ale co to znaczy? Co znaczy dopracowany tatuaż, co znaczy dobry tatuaż? Czy myślałeś kiedyś o tym? Chciałbym właśnie z Wami dzisiaj na ten temat porozmawiać i spojrzeć na to trochę bardziej od strony technicznej i zacznijmy. Nazywam się Olek i tutaj szczerze rozmawiamy o tatuażu. Całą naszą rozkminę chciałbym rozdzielić na 3 części i chciałbym porozmawiać najpierw o tym, czym jest dobry tatuaż na etapie projektowania, później przeniesiemy się do samego tatuowania i na końcu spójrzmy na to, czym jest dobry tatuaż w efekcie, kiedy mamy go na co dzień, czyli po wyjściu ze studia. Tak, kiedy już wychodzimy w świat, mamy ten tatuaż, zapomnieliśmy już o tym dawno, po 2 tygodniach, ktoś po miesiącu, że ten tatuaż mamy. I co robimy z tym dalej? Jak zrozumieć, że ten tatuaż jest dobry, a zły? Zacznijmy. W projektowaniu pierwszym i najważniejszym punktem, moim zdaniem oczywiście, tak, jest to, czy patrząc na projekt, przyszły tatuaż, czy jest ten projekt wyraźny i tak samo, czy ten tatuaż będzie wyraźny, czy nie. Czy jesteśmy w stanie przeczytać tą informację, która jest w tym projekcie, czy nie. Weźmijmy po prostu, rozdrukujmy ten rozmiar projektu, który uważamy, że jest dobry dla nas. Przyłóżmy na swoje ciało poprzez kalkal lub po prostu nawet ten papierek przyłóżmy do ciała, odejdźmy od lustra i oceńmy, czy jesteśmy w stanie od metra, w odległości metra, w odległości 2 metrów przeczytać tą informację, czy jest to czytelne, czy widzimy po prostu plamę i widzimy fioletową plamę, czarną plamę, jakąkolwiek, tak? Czy pierwsze, najważniejsze, czy jest ten tatuaż wyraźny i czy jest zrozumiałe, co jest na tym tatuażu. Idąc dalej, zajebiście by było ocenić poprawki wiekowe, powiedzmy tak, poprawki wiekowe. I co tu mam na myśli? To nie jest Wasze zadanie w ogóle, to zależy tylko i wyłącznie od tatuatora, na ile Wasz tatuator będzie miał fach w ręku, żeby projektować tatuaże, a nie designy i po prostu ilustracje. Są to 2 różne rzeczy w ogóle. Ludzie, którzy potrafią rysować, nie zawsze potrafią narysować projekt pod dobry tatuaż. Już wyjaśniam. Czym są poprawki wiekowe? Tatuaż musi być i projekt musi być tak skonstruowany, żeby przeżył z nami 20-30 lat, prawda? Jak już wiemy, nie robimy tego tatuażu na dzisiaj, na jutro, robimy tylko do końca życia. Żeby tatuaż przeżył z nami do końca życia, to musi on uwzględniać w sobie te poprawki wiekowe, czyli szczególnie doprecyzowany tatuaż, nie fakt, że będzie dobrze wyglądał nawet już po 5 latach. Czyli wszystko może się zlać po prostu, ponieważ pigment, który wnosimy pod skórę, migruje. I ten tatuaż, który widzimy w dzień sesji, po zagojeniu, po roku, po 2 nawet latach, nie ma opcji, że będzie wyglądał tak samo przez 20-30 lat. Czyli musimy na to brać poprawki zawsze. Brać poprawki na to, że tatuaż robimy na zawsze, a nie na rok, na 2. Trzecie, na co chciałbym zwrócić uwagę, to proporcje. Proporcje tatuaż a ciało. Czyli
nie przetłacza ten tatuaż naszego ciała, tak? Lub na odwrót, czy on jest w ogóle widoczny. Spójrzmy na to, czy proporcjonalnie do miejsca, do kończyny, do naszego całego ciała ten tatuaż wygląda dobrze, czy nie. Też niemal ważne, musimy zrozumieć, czy ten tatuaż, ten projekt, który mamy, czy on pasuje do naszej osobowości. Czy będziemy się czuli dobrze z tymi liniami, z tym designem, z tym krajobrazem, czymkolwiek w ogóle, tak? Z tym designem, czy będziemy się czuli dobrze, czy to faktycznie jesteśmy my, czy to po prostu jest kolejna ilustracja, kolejna wlepka i nic to nie znaczy dla nas. No i ostatnie, niemal ważne, czy ten projekt, który będziemy mieli na sobie, jest skonstruowany tylko i wyłącznie dla mnie, czy nie? Czy to już jest kopia kolejna i robimy tatuaż w zimę, wyjdziemy na ulicę w lato, się rozbierzemy i okazuje się, że 50 osób dookoła ma to samo. Jak wszyscy ubierają się w jeden i ten sam ciuch i Wam taka koncepcja odpowiada, to proszę bardzo. Natomiast mi się wydaje, że każdy, jeśli chce wyrazić swoją stylówę i pokazać siebie poprzez tatuaż, to super by było mieć ten tatuaż sprojektowany tylko i wyłącznie dla siebie. Co do tatuowania i co do pierwszego punktu, który moim zdaniem musi być uwzględniony od razu, to dobór miejsca. I uwaga, miejsce nie wybierasz ty, miejsce nie wybiera tatuator. Najlepiej po poprzedniej konsultacji zrozumieć wszystkie plusy a minusy miejsca tego, które ty chcesz i które proponuje ci tatuator i znaleźć jakiś kompromis, ponieważ nie wszystko można wykonać gdziekolwiek. Każdy tatuaż musi być precyzyjnie dopasowany i żeby zachował taki sam widok poprzez lata. Weźmijmy na to, że robimy tatuaż cienką kreseczką, tak? I zachciało nam się zrobić ten tatuaż tu wewnątrz bicepsa. Niestety to miejsce jest bardzo złe, ponieważ skóra w tym miejscu nie jest stabilna i po prostu ten tatuaż rozleje się nam o wiele szybciej niż robienie w tym miejscu tatuażu z grubą kreską. Na przykład, tak? I można iść tak dalej, można tych przykładów podawać wiele i w nieskończoność po prostu, ale fakt, nie każdy tatuaż można zrobić gdziekolwiek. Idziemy dalej. Spójrzmy też na to, czy w dzień sesji, kiedy już mamy ten projekt gotowy, przykładamy go na ciało, czy wykorzystujemy anatomię. Co mam tu na myśli? Wykorzystujemy anatomię. Czy przykładając tatuaż na ciało, odbijając tą kalkę, czy nie deformuje się ten tatuaż, kiedy obracamy ręką lub nogą, tak? Załóżmy, że robimy tatuaż na przedramieniu, wewnętrzna strona, moje ulubione w ogóle, wewnętrzna strona przedramienia. Robiąc tutaj tatuaż, obróćmy nadgarstek. Nie patrzmy na to, że zajebiście te zdjęcia wyglądają w internecie, bo wszyscy tak pokazują przedramienia, wykręcają tą rękę, fajnie, pięknie, tak jest płasko, lekko się tatuuje dla tatuatora to miejsce, więc prezentuje się na zdjęciu ładnie. Weźmijmy to miejsce i odbijmy tutaj kalkę i odwróćmy nadgarstek w naszą pozycję naturalną, w której jesteśmy na co dzień. Czy ten tatuaż dalej dobrze wygląda? Więc uważam, że anatomia musi być brana pod uwagę w pierwszej kolejności. I gdy już się zgadzamy na przykład na to, żeby tatuaż anatomiczny był poprawnie zrobiony, nie bójmy się tego, że tatuator zaproponuje jakieś zmiany w projekcie, które podkreślą Wasz mięsień, które podkreślą cały kształt ręki na przykład lub po prostu będą pasować Wam lepiej i tyle do Waszej osobowości i do Waszej sylwetki. Kolejną i jedną z najważniejszych rzeczy przy tatuowaniu jest oczywiście higiena, tak? Czy wszystko jest sterylne, zdezynfekowane, czy tatuator pracuje czyściutko, czy sam tatuator wygląda czysto, tak? Czy robiąc projekt, tatuując w ogóle nawet tymi rękoma, nie łapie się za telefon, za leżankę, czy jeszcze cokolwiek, nie zdejmując rękawiczek, tak? Czyli na to trzeba zwracać uwagę ogromną. Dzisiaj tak naprawdę materiały oraz chemia i wszystko, co nas otacza w studio tatuażu, są już tak dobre, że naprawdę zarazić się w studio tatuażu jest prawie niemożliwe. Ale dalej to jest ingerencja w skórę, to jest wniesienie ciała obcego w naszą skórę, co wiąże się z trawmą. Trawma wiąże się z otwieraniem tej skóry, więc z łatwością jesteśmy w stanie wprowadzić pod skórę cokolwiek. Więc uważajmy się też na higienę, na sterylność oraz dezynfekcję. Czym jest sterylność a dezynfekcja, to są różne pojęcia. Jak jesteście ciekawi, to proszę Google, ChatGPT i jedno zdanie wytłumaczę Wam bardzo szybko. No i oczywiście też najważniejszą rzeczą w tatuowaniu, co określa, że ten tatuaż jest dobrze zrobiony i że ten tatuaż jest dobry, to czy tatuaż odpowiada projektowi,
Czy pomiędzy nimi można postawić lustro i będzie to samo, kreseczka do kreseczki, kropka do kropki, czy nie? Oczywiście, jeśli w trakcie tatuażu tatuator zaproponował Wam po prostu, a zmieńmy tutaj coś, widzę od teraz w trakcie, że zajebiście by było tutaj coś dodać. Uwzględniacie to razem, oczywiście, nie mówię tutaj teraz o takich rzeczach. Mówię o konkretnej decyzji, która powstała przed. Mamy projekt, mamy tatuaż i to musi być 1 do 1. Czy to wszystko się zgadza? Wydaje mi się, że musi się zgadzać, tak? Oczywiście dobre wykonanie techniczne spowoduje to, że ten tatuaż będzie się goił szybciej, łatwiej, lepiej dla Was i po zagojeniu będzie nadal wyglądał tak samo jak projekt. Co powoduje to, że czujemy się super zajebiście, mając ten tatuaż po wyjściu ze studia, po miesiącu, po latach w ogóle, tak? No i moim zdaniem oczywiście najważniejszą rzeczą w tym wszystkim to jest to, jak przebiegała cała sesja. Czy nie dostaliśmy jakiejś traumy mentalnej oraz fizycznej w ogóle? Czy sesja przebiegała się przyjemnie? Czy atmosfera w studiu była fajna? Czy tatuator i cała rozmowa z tatuatorem potoczyła się dobrze? Czy było miło, przyjemnie i jednocześnie skutecznie współpracować z tą osobą, czy nie? Czy w trakcie sesji robiliście wystarczającą ilość tych przerw? Tatuator słuchał nas oraz mógł przeczytać nasze ciało, że na przykład myślisz, że o kurwa, jeszcze sekundka wytrzymam, a tatuator widzi akurat, że może się to źle skończyć. Mówi, zróbmy przerwę. Weź, wytrzymaj swój czas, proszę usiądź sobie, napij wody, kawy, herbaty, cokolwiek, w ogóle odpocznij. Oddechnij po prostu, bo może to się źle skończyć. Czy była cała współpraca, cały ten rytuał przebiegł fajnie, czy nie? No i oczywiście niemal ważną rzeczą to jest to, czy cała współpraca, projektowanie, tatuaż, atmosfera i wszystko odpowiadała temu, co chcieliśmy. Czyli sam zleceniodawca, w naszym przypadku klient, tak, Ty jesteś zadowolony z tego, jak wszystko przebiegło. Czy tatuator Cię wysłuchał i trafił do Twojej głowy i zrobił faktycznie to, co Ty chciałeś, czy nie? No i reasumując wszystko, o czym rozmawialiśmy tutaj chwilę temu, chciałbym po prostu od siebie dodać, że moim zdaniem dobry tatuaż to jest ten, który jest po prostu niewidoczny. I co to znaczy niewidoczny tatuaż, tak? Moim zdaniem to jest ten tatuaż, który pasuje osobowości w 100%. Pasuje klientowi stylistycznie, pasuje mentalnie, pasuje po prostu w taki sposób, że patrząc na tą osobę, nie widzimy tatuażu, a widzimy całość. Ten tatuaż nie krzyczy nam, o popatrz na mnie, ja tu jestem tatuaż, spójrz na mnie, tu jest taka precyzja, taki szczegół w ogóle, wow, takie cienie położył ten tatuator, że szok w ogóle, spójrz na tatuaż. To nie ma żadnego znaczenia dla mnie. W moim przypadku oczywiście, tak? Ja wolę robić tak, żeby tatuaż dopełniał osobowość, która już jest gotowa. Nasze ciało jest piękne i bez tatuaży. A robiąc tatuaż, to jest tak odważny krok, że to musi być tylko na plus. Tylko robić nas lepszymi. I moim zdaniem ten tatuaż nie musi nawet wyglądać w 100%, w 1000% dopieszczony, bo po prostu do każdej kropeczki. To nie ma najmniejszego znaczenia. Ten tatuaż zawsze można poprawić, dojść do jakiejś wspólnej myśli, go jakoś rozbudować lub jeszcze coś. Tylko najważniejszą i jedną rzeczą to jest to, że ten tatuaż jest zrobiony tylko wyłącznie dla Ciebie i po prostu jest Twój. A czym dla Ciebie jest dobry tatuaż? Podziel się w komentarzu.